My będziemy całą tą ścianę do góry wychodzili. Ja. A później tak zbiedzem do góry będziemy szli, no. Ja. Tregarze też ruszają, oni też będą mieli, znaczy to nie nasi akurat, z jednej ekipy. Oni to tam też muszą mieć niezłą przeprawę na tej ścianie. Tregarze to mają najciężej. Wiesz, że chłop musi trzymać kosz na głowie. Jeszcze musi się drugą ręką trzymać czegoś, żeby się spiąć. No, na sam dół tam trzeba zejść. Słyszycie? Helikopter leci. Także kogoś będą musieli zabierać. Także ktoś nie dał rady. Siemanko, siemanko. Rozpoczynamy kolejny dzień, 4. dzień wyprawy. Właśnie trzeba wziąć się za mycie. Herbatkę z rana nam przynieśli. Jest tak lodowato, że szok. Namioty pozamarzane, możecie zobaczyć. Nie wiem, ile jest na minusie, ale jutro będzie jeszcze zimniej. Jutro zapowiadają, że na górze ma być minus 15 do minus 20, jak będziemy atakować. Ale dawno takiego mrozu nie czułem. Ale to jest przygoda. Jest tak zimno, że ciężko się wziąć ze śniadania normalnie. A będzie tylko gorzej. Właśnie sobie teraz rozmawialiśmy o tym, jak ludzie na przykład zdobywają szczyty gdzieś tam w Himalaju lub gdzieś. Śpią w tych namiotach na przykład na paru tysięcy, na 6, 7 albo 8, nie, na 8 nie wiem czy śpię, na 8, ostatni, nie, na Everestie jest chyba ostatni, jest na 8 około 8, no, strefa śmierci. Pomyślcie, i tam się jak tam dopiero musi być zimno w takim namiocie. Chociaż oni mają takie ciuchy, są tak ubrani, że pewnie tam nawet przez chwilę nie mogą odczuć nawet mrozu, bo mogłoby się to źle skończyć. No, a my nie jesteśmy dobrze ubrani. Jest zimno, nie ma co gadać. Nie, jak już namiot zamarza, to już jest zimno, naprawdę. Ale będzie zimniej. Patrzcie to, bo to jest aż niemożliwe normalnie. Patrzcie, gdzie my dzisiaj idziemy. Gdzie zaczynamy wyprawę. Widzicie takie małe kropki? Tu, cyk. Jedna osoba. Tu wyżej. My będziemy całą tą ścianę do góry wychodzili. Ja! Czyli startujemy doliną z obozu. Ty, ale akcja. Spinam się ścianą do brani, a później grzbietem. No. A później tak grzbietem do góry będziemy szli, no. A później startujemy w nocy na uderzenie. Ja. No powiem wam, że oni nam mówili, weźcie sobie rękawiczki, bo będzie spinaczka. Ale nie sądziłem, że aż taka spinaczka. Ale ciekawe. Ty, a ciekawe jak ci idą z tymi tregarze jak idą. Ciekawe. Przecież to jest niemożliwe, żeby oni też tamtędy szli. Nie wiem, czy widzicie to dobrze. Ale będziemy sobie tak szli, cyk, 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 aż do góry. Wow. Pokażę wam jeszcze, jak już ludzie zabijają wszystko. Przewodnik nam mówił, że właśnie wychodzili, bo dużo osób już wychodzi. Niektórzy też o 6 wychodzili. Bo mówi, że po drodze na ścianie normalnie może zrobić się korek. I wcale się nie dziwię, szczerze mówiąc. Już tutaj możecie zobaczyć, ile ekip. Tutaj już jeszcze, o, tam już kolejne ekipy ruszają do góry. Mocna przeprawa będzie, mocna. Tak, chciałem przygody, to będę ją miał.
Ekipa jeszcze zostaje, będzie składała naloty. A my ruszamy. Tam już naprawdę na ścianie się zrobiła lekka kolejka. Dużo osób wchodzi. Jest teraz 7 godzina. Startujemy 1,5 godziny wcześniej niż zwykle. Przeważnie tak o 8:30 startowaliśmy. Także pogoda powinna na razie sprzyjać. Miejmy taką nadzieję. Szkoda, że na ścianę słońce nie świeci, bo akurat z tamtej strony jest wschód. No ale cóż. Może akurat nawet to trochę pomoże. Że nie będzie za gorąco. No. Fajnie, fajnie, bo to będzie naprawdę ciekawe wyzwanie dzisiaj. Jeszcze takiego czegoś w życiu nie przeżywałem. Żeby na taką ścianę wchodzić. Tragarze też ruszają, oni też będą mieli, znaczy to nie nasi akurat, z innej ekipy. Oni to tam też muszą mieć niezłą przeprawę na tej ścianie. A tutaj jest taka największa ekipa, która idzie. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W wcześniejszym odcinku mogliście widzieć, oni sobie tak śpiewali. Nie wiem, właśnie się zastanawiamy, czy oni sobie tak śpiewali, czy oni się modlili po prostu. Tutaj w tych afrykańskich krajach oni tak się modlą, że tak sobie śpiewają. Tu może teraz, jak nie jest pod słońce, to będę mógł wam pokazać, jak wygląda mały korek na ścianie. Czekajcie, wyjdę jakieś dobre miejsce. Zaraz pokażę. O, tu też powinno być dobrze widać. Tutaj ludzie startują. Do góry. Tutaj idą, tutaj idzie ekipa. Później tutaj wyżej. My mamy tyle dobrze, że nas jest tylko 3. I w razie czego będzie można jakoś tam wyprzedzać, jak się uda gdzieś. Także to jest ten plus. Przewodnik wodę sobie uzupełnia. Musimy przejść przez rzekę. Naprawdę wszyscy dzisiaj chyba wcześniej wychodzą. O, ale był śliski kamień. No dobra, teraz czas, żebyśmy wam powiedzieli, o co chodzi w tym, co chcieliśmy wam przekazać już dość długo. No to żala. Słuchajcie, w końcu nadszedł moment. Trochę nam to zajęło, ale bardzo staraliśmy się, żeby ta jakość była jak najlepsza i troszkę to jest spowodowane tym, ale w końcu wychodzi nasz E-book z Antarktydy. Tak. Dokładnie tak, ale to nie chcemy zrobić takiej zwykłej reklamy, żeby się zareklamować, tak. Tylko chcemy wam powiedzieć, z czym to jest związane. Jak to powiedzieć? Pieniądze? Cały dochód. Tak, dokładnie. Cały dochód z e-booka z Antarktydy będzie przekazany na nasze wesele. Na nasze wesele, na nasz ślub. Które będzie dokładnie w przyszłym roku. Tak. I słuchajcie, nie ma jeszcze jakby takich sprecyzowanych planów, żeby nie było, że teraz wszyscy znajomi będą się zastanawiać. Spokojnie, ale generalnie mamy już takie plany i chcemy przeznaczyć całą tą kwotę, którą uda nam się zarobić na tym e-booku, na nasz ślub i wesele w Tajlandii. Dokładnie tak. Jeśli ktoś chce po prostu nas wspomóc, to zapraszamy do zakupu. I przeczytać super historię przede wszystkim. To też czytałem właśnie wczoraj, wszystko dokładnie. Po prostu przeniesiecie się na parę dni na Antarktydę. Tak. Gwarantuję wam. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego e-booka. To jest jedna kwestia, więc warto go kupić ze względu na to, że to jest po prostu bardzo fajny, wartościowy e-book, bo to nie jest tylko historia nasza z Antarktydy. Jest dużo naszych przemyśleń, takich wiecie... Nie chcę za dużo teraz zdradzać, jeszcze na pewno będziemy o tym mówić, ale myślę, że spodoba się każdemu, kto będzie go czytał. No i możecie taką małą cegiełkę dołożyć do naszego wesela. Dokładnie tak. Także zapraszamy na stronę www. Notolececom. Jest zmienione na com. Znaczy, będzie. Jeszcze jest ale będzie zmienione com. Zmienione, także zapraszamy serdecznie. Słuchajcie, sprzedaż rusza 27 grudnia o godzinie 15 u Was. Pierwsze 50 osób, które kupią naszego e-booka, dostaną od nas pocztówkę z Antarktydy.
Myślę, że no nie każdy, myślę, że nawet bardzo mało osób może mieć pocztówkę z tego miejsca. Także myślę, że to będzie fajna akcja całkiem. No i mamy nadzieję, że będziecie chcieli nas wesprzeć w tej tak. akcji Dokładnie tak. sprzedażowej. Mam nadzieję, że Wam się podoba to, co robimy. Podobają Wam się nasze filmy. I chcecie, żebyśmy w końcu wzięli ten ślub, bo już tyle osób nas pyta, kiedy ślub, no to wtedy, kiedy zarobimy na niego. Dokładnie tak. Dobra, oglądajcie dalej odcinek. Całą ekipę trzeba wyprzedzić, bo jest ich naprawdę sporo. Wszyscy się muszą wspinać. Tragarze to mają najciężej. Wiesz, że chłop musi trzymać kosz na głowie. Jeszcze musi się drugą ręką trzymać czegoś, żeby się spiąć. Koń, no bo nie koń. No nie, no są kozaki, naprawdę kozaki. No i się zrobił korek. Szybko, ładne małe wodospady. A ludzie cały czas startują. No i tu się zrobił korek. Cała grupa idzie. I każdemu musi przewodnik tłumaczyć, gdzie ma krok stawiać i tak dalej, i tak dalej. Duża grupa przed nami. Duża grupa przed nami. Dobrze by było ich gdzieś wyprzedzić. No. Patrzcie, jak się muszą wspinać. Wymagająca trasa, tak wam powiem. Nie każdy nadałby się, żeby tędy iść. Zdecydowanie. Szczególnie ludzie, którzy mają lęk wysokości. To odpada od razu. Jest to do zrobienia oczywiście. Dużo ludzi tu idzie, tragarze idą. Tyle, że oni też szli, wiecie, wiele razy. No ale jednak się trzeba pospinać. Używać rąk i nóg. No, jeszcze trochę będziemy na samej górze. Ale już byliśmy do takiego poziomu, że już słońce do nas doszło. Tam na dole jest nasz kemping, w którym się zatrzymaliśmy. Jest spoko, naprawdę. 8:30 i już idzie cała chmura taka. Zaraz wszystko przykryje. No także dobrze, że wyszliśmy wcześniej. Chociaż tak myślę, że troszkę powinniśmy jeszcze wcześniej. Jesteśmy coraz wyżej. W tym odcinku bardzo chciałbym wam polecić Extreme Hobby i kolekcję podróży wojownika, które razem robimy. Jest ponad 30 różnych rzeczy już. Z racji tego, że to jest praktycznie ostatnia seria w tym roku, także w każdym odcinku innej firmy, z którą współpracuję, będę chciał podziękować za cały ten rok. Wam bardzo oczywiście polecić. Myślę, że Extreme Hobby i te ciuchy wszystkie, które są, naprawdę robią dobrą robotę. Także polecam serdecznie. Albo znajdziecie na dole link po prostu, który was przekieruje. Lub najłatwiej wpiszecie sobie w Google podróże wojownika, Extreme Hobby. Wszystko zobaczycie. Pamiętajcie o tym też, że każdy właśnie taki zakup, takiej koszulki, z czegokolwiek, białko wojownika na przykład, który mam z SFD, lub skorzystania z któregoś kodu, który wam polecam. Zawsze to jest dobrze dla mnie, bo to wspiera moje podróże. Dzięki temu mogę podróżować cały czas. No, myślę, że to jest naprawdę fajne, bo nie chcę nic za darmo, tylko po prostu to, że gdzieś zakupicie, ja coś z tego mam. I to jest świetne, także dziękuję bardzo.
No i 8:50. I już chmury przyszły. Już nie widać góry. Ale spoko. Dobrze się idzie. Dzisiaj rano chcieliśmy sobie profilaktycznie zjeść tabletki na chorobę wysokościową. Ale powiedzieli nam, że jeśli nas tu jeszcze nie złapało, to żebyśmy nie jedli, bo nie potrzebujemy. Tak naprawdę profilaktykę powinniśmy od samego początku zacząć. Bez sensu, żebyśmy to teraz zrobili. Także idziemy całkowicie bez żadnych tabletek. Zobaczymy, co będzie na górze. Patrzcie, jaki ładny widok. No, jesteśmy na szczycie Barankowa. Przed nami byłby piękny widok, gdyby nie chmura. Spoko. Najgorsze dzisiaj za nami. Chyba, że zacznie padać, wiać i być zimno. Pięknie to wygląda. Jak jesteśmy tak ponad chmurami, naprawdę. Ale to wyprawa daje emocji, naprawdę. Leje, jest źle, zimno i tak dalej. Później nagle dostajecie takie piękne widoki jak wczorajszy, na przykład zachód słońca. Później rano budzicie się zmarznięci, bo wasz śpiwór nie dał rady. Namiot zamrożony praktycznie, zamarznięty. Później dostajecie taki szczał, musicie się wspinać na tą skałę, wchodzicie na górę, jesteście ponad chmurami, taki piękny widok. To jest cudowne w podróżach, naprawdę. Cały czas was coś zaskakuje. No i trochę chmury przychodzą. I ledwo, ale zaczyna być widać szczyt. Sorry, zacięło mnie. Fajnie jakby w ogóle tej chmury nie było, ale zawsze coś. Ale ten widok to jest po prostu złoto. Zeszliśmy w dół i teraz znowu zaczyna się trasa pod górkę. Dzisiaj pogoda i widoki zdecydowanie lepsze. Nie chcę zapeszać oczywiście, bo chmur nie brakuje. W coraz większe chmury wchodzimy. Ale powinno być ok. Trzymajcie kciuki, żeby tak było. Wy niestety tego nie zobaczycie przez to, jaka jest chmura, ale idziemy teraz w dół i dokładnie trzeba zejść w dół i do góry i tam jest kamp, w którym się zatrzymujemy na obiad. Aklimatyzacja lekka. Zjemy, wypijemy herbatkę, kawkę i ruszamy dalej.
Choroby wysokościowe jak na razie dalej 0. Także naprawdę dobrze jest. No, wczoraj dostałem jakieś wiadomości ze względu na to, że trochę za krótko to robimy. Nawet chłopaki, z którymi rozmawialiśmy tutaj, mówi, że no trochę za szybko chcemy to zrobić, ale da się to zrobić. Jeśli choroba wysokościowa nie dokucza, to można to zrobić w takim czasie. Niektórzy nawet 5 dni robią i dają radę. Mój plan też był robić 5 dni, ale ze względu na to, że idziemy tą trudną trasą, no to powiedzieli, że 6 to jest taki minimum, totalne minimum. No, na sam dół tam trzeba zejść. O, na 0,5 to może wam się nie wydawać tak źle jak jest, ale jest daleko na dół, żeby później wejść z powrotem do góry. Jesteśmy blisko rzeki. Piękna zieleń zaczęła. Ostatnia górka i przerwa. Roślinność tu jest naprawdę niesamowita. To są właśnie te drzewka, które rosną na... O, na przykład tu jest przykład na takie. To jest ciekawe, że one występują tylko tutaj. Tylko właśnie tutaj w Parku Narodowym Kilimandżaro. Tutaj miejsce na uzupełnienie wody ze strumyka. I ruszamy do góry. Świetna przygoda, naprawdę. Pogoda się trochę zmieniła. Zaczyna się taka lekka mrzawka. Ale już niedługo do kempingu. Znaczy kempingu, do miejsca, gdzie będzie postój. A możecie zobaczyć dookoła jest tylko mgła. No i dochodzimy do obozowiska. Powiem wam, że dzisiejsza trasa jest naprawdę wymagająca. Ktoś ze słabą kondycją może mieć bardzo ciężko. No i było góra, dół, góra, a i tak jesteśmy nisko, na 3900 tylko. 3930. Niektórzy tutaj zostają na noc. Tutaj są robią aklimatyzację. A jakaś tam część mała idzie wyżej i w nocy zdobywa szczyt. Teraz trzeba znaleźć nasz kemp. W takiej mgle nie będzie to łatwe. No jednak 3995. No to spoko. Trzeba przewietrzyć buty, bo powiem wam, że nie jest ciekawe. Rozłożyli nam namiot. Teraz coś gorącego trzeba wypić. Trochę się ogrzać, odpocząć. Obiad. Jedziemy dalej. Trochę chmury przeszły, znaczy dalej jest mgła oczywiście, ale jest dużo lepiej. Ale muszę wam powiedzieć, że nasza ekipa jest mistrzami w rozkładaniu namiotów. Znaczy swojego przede wszystkim. Nasz to spoko rozkładają. Ale swój to totalnie na odjeb. A oni tam śpią w środku w 10 i gotują jeszcze. Przerwa, także czekoladka, babeczka i czekam na obiad. Na zewnątrz pogoda się trochę zmieniła, jest trochę coraz bardziej pada. Mam nadzieję, że przejdzie ta chmura, jak będziemy ruszać, to już będzie spoko. Chodzimy na Kilimandżaro, nawet herbatkę mamy Kilimandżaro. Tanzanian tea. I gotowe. Ciepła herbatka. No i taki obiadek mamy. Ryżyk z kurczaczkiem, z warzywkami.
Elegancko jest, nie ma co narzekać. Powiem wam, że i tak się nie spodziewałem takiego jedzenia tutaj na trasie. Byłem przekonany, że będziemy dostawać bardzo podstawowe jedzonko, a no, codziennie jest coś dobrego, nie ma co. Dobra, 2 godziny były przerwy i ruszamy dalej. Mamy teraz jeszcze jakieś 4 km, ale pod górkę. Ale spinaczki może nie być, po prostu idziemy aż tak. Dobra, troszkę pogoda się poprawia, że minimalnie oczywiście, ale przynajmniej nie ma takiej mgły. To nie wyżej będzie, ale nie jest źle. Ludzie jak mnie widzą, jak sobie idę tak w ludzie, to są zdziwieni trochę. Ale mi wcale zimno nie jest. Po co mam się pocić w kurtce, jak mi nie jest zimno? Stamtąd wystartowaliśmy. Idzie się dobrze, naprawdę. Coś podobnego będziemy mieli o pierwszej w nocy, jak ruszymy. Tyle, że będzie ciemno, ale też trasa tak pod górkę cały czas. Na 6 rano mamy być na górze, ale też w kolejnym odcinku zobaczycie, jak zdobywamy szczyt. A doszliśmy do miejsca, w którym mamy pierwszy stop. No i tutaj macie fajny widok. Jedna chmura nam w tym przeszkadza, ale ogólnie i tak jest spoko. Nie ma co narzekać. Zaraz zobaczymy, co jest tutaj na dole. Ładnie, ładnie. Później idziemy tam dalej. No, jeszcze jakaś godzinka. Tu na szczycie tej góry jest nasz kamp. Zatrzymamy parę godzin. Do 12 nas budzą. W pierwszy start. Idzie się całkiem spoko, tylko pogoda w miarę ok. Tylko zaczęło wiać już zimnym wiatrem. Ostatnie podejście. Jak na razie, znaczy jeszcze nie ostatnie, jeszcze chociaż pół godziny szli. Ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Także idealnie. Jeszcze tylko niech te chmury przejdą, niech słońce wyjdzie. I się zaczną piękne widoki na zachód słońca. Nasz przewodnik nam mówił, że tam z góry, gdzie idziemy, zachód słońca jest po prostu cudowny. Jeszcze lepszy niż widzieliście wczoraj w odcinku. Także oby się udało. Słyszycie? Helikopter leci. Także kogoś będą musieli zabierać z góry. Bo nie latają tu wycieczkowe, tylko ratownicze. Także ktoś nie dał rady. Ktoś ma problem duży pewnie z chorobą wysokościową. Kurczę, niestety go nie widać. Ale słychać, może wy też słyszycie. Dobra, zaczynamy ostatnią wspinaczkę. Ogólnie odkąd ruszyliśmy dzisiaj z kampu o 7:30, minęło już 8 godzin. No z tym, że 2 godziny mieliśmy przerwy. I to była idealna po prostu, idealnie się wpasowaliśmy w czas. Chciałem powiedzieć, że idealna decyzja, ale to i tak musiało być. Idealnie się wpasowaliśmy ze względu na to, że padało wtedy. Teraz nic a nic. Jeszcze kawałeczek, już tak widać namiot na górze. A jutro tam. Mam nadzieję, że się rozchmurzy, że będę wam pokazać dzisiaj szczyt. No i dobra, jesteśmy praktycznie tutaj, gdzie zacznie się w nocy coś specjalnego, czyli atak szczytowy. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie jest nasz kamp, ale chyba wyżej. Właśnie gadaliśmy z naszym przewodnikiem, ile tacy portierzy dostają. To mówił, że 10 dolców dziennie zarabiają. Czyli podobnie jak w Nepalu. Niektóre obozy mają takie toalety dla kobiet. Ale my w krzaki. A po to tych toalet, które zdecydowanie lepiej
iść w krzaki, bo smród jest nie do wytrzymania. I jutro idziemy tam na szczyt. Ale powiem wam, że już emocje rosną. Ja nie wiem, jak ja tu usnę na przykład o 17 czy 18, żeby się przespać te 4-5 godzin. Później trzeba iść. Później praktycznie będziemy o 6 na szczycie. Później będziemy schodzić do jednego kempu. Tam obiad czy śniadanie. Chyba obiad już będzie. Później kolejny na 300. Także pewnie cały czas będziemy bez snu. 24 godziny. Żebyście wiedzieli, może niektórzy nie wiedzą, ale Kilimandżaro to jest wulkan i najwyższa góra w całej Afryce. My dokładnie będziemy wchodzić na najwyższy szczyt tego wulkanu, który ma 5895 metrów. A trochę jeszcze usłyszycie później w kolejnym odcinku. A tu bardzo nieprzyjemne toaletki. Tylko się przechodzi obok i już czuć wszystko. O. Tu są rangersi, koło namioty. I tutaj ostrzeżenie. A tu dokładnie tabliczka, jak wysoko jesteśmy. Idziemy dokładnie na Uhuru Peak. Jeszcze 5 km do góry mamy. Jesteśmy na 4673 metry. No i tak wygląda na prawie 4700 metrach. Teraz rozłożone nasze namioty. Tylko jeszcze ekipa nie odeszła, bo byliśmy pierwsi. Musimy pochillować sobie. I cyk, kibelek. Oczywiście nie polecam. Smród okropny. Ale świeci w oczy. O, leci kolejny. Już drugi w ciągu chyba godziny teraz. Patrzcie, co się zaczyna dziać. Chmury opadają w dół. Już powoli widać szczyt. Jak leci, chłopaki? Jak leci? Zajebiście właśnie. Ja nauczyli słowa i teraz elegancko mi wychodzi. Kemping jest prawie rozłożony. Nasz ostatni w sumie, nie no, to w sumie ja. Jutro będzie jeszcze ostatni. Ciężko mi wierzyć w to, że usnę, serio. Może jak się uda, to będę bardzo szczęśliwy. Ale wydaje mi się, że może się nie udać. Niestety. Relaksik. Czekamy na gorącą wodę, żeby się napić czegoś ciepłego. Obiadek. Czytam sobie książeczkę i się opalam. Pogoda jest naprawdę idealna. Też nie możemy się doczekać już zachodu słońca, bo będzie naprawdę mocno. Nie wiem, czy od zimna, czy od ciśnienia, czy od słońca, ale mam taką czerwoną twarz, czuję normalnie. No, chyba od ciśnienia raczej. Smarowałem się oczywiście rano, ale chyba też teraz zmarznięta. Czekamy na wodę, na herbatę już z 2 godziny. Ale nie, tutaj naprawdę jest mocna przeprawa, bo najpierw trzeba było wejść tu do góry, później ten chłopak musi wiadrem lecieć na dół, nie wiem, 3 km i później wracać do góry z tą wodą, z tym wiaderkiem na głowie. Także ma naprawdę bardzo ciężką przeprawę, także spokojnie sobie czekamy. O, relaksik w namiocie. Trzeba się jak najbardziej już relaksować i
czekamy na zachód słońca, bo będzie petarda na pewno. Niebo jest po prostu piękne, chmurki już wiszą, także jak zacznie zachodzić słońce nad tym, to będzie po prostu, myślę, że jeszcze lepiej niż wczoraj, bo no, tak jak mówiłem, fajnie. Jutro nad ranem spełnię swoje kolejne marzenie podróżnicze. I to jest zarąbiste, naprawdę. A później wracam do Tajlandii. Tego też już nie mogę doczekać. 135 dni w podróży. No, ale było przygód. Będzie co wspominać. Aż ciężko sobie wyobrazić, jak będzie zimno, jak tylko słońce zajdzie. No, ale co? Najgorsze, wiecie, jak będziemy szli, to jeszcze nie będzie źle, bo będziemy szli. Najgorzej będzie wstać. Zresztą ja to idę spać w tym wszystkim, co mam na wyprawę. I po prostu będzie się trzeba ruszyć. No. Jak się już ruszymy, to już dalej będzie luz. No i na samej górze, wiadomo, tam też będzie zimno. Pewnie jakiś wiatr jeszcze trochę dojdzie do tego. No i około minus 20 ma być. No. Myślę, że samo spanie tutaj, jak zajdzie słońce, to już będzie z minus 10. Bo już myślę, że jest lekko poniżej zera. Właśnie szykuję sobie rzeczy. Trzeba założyć 3 pary skarpetek, będą założone. 2 pary się suszą. Znaczy jest, dobra, wietrzeją, bo śmierdzą. Jedna jeszcze była czysta. 2 pary majtek będą założone. Spodenki jeszcze pod spodnie. 3 koszulki. Latarka na czoło, wiadomo, w nocy idziemy, jak tylko słońce wyjdzie, to okulary, flaga Polski, żelki, naklejkę, jedną nakleję już tutaj, druga na szczycie, pelerynka, woda i chusteczki, jedne takie, drugie mokre, jakby się zachciało. Wiem, że zaraz ktoś powie, ale jesteś nieprofesjonalnie przygotowany. No tak, no i co z tego? Nieprofesjonalnie też zdobędę Kilimandżaro. I nie musiałem wydać 20 000 złotych na profesjonalny sprzęt. No, tak to wygląda. Oczywiście nikomu nie polecam powtarzać tego, co ja robię. Ale wiecie, ja jestem dzisiaj 133 dzień w podróży. Wyobrażacie sobie, że ja wszystko przez sobą nosił? Przecież to nawet nie ma takiej opcji. Kurtkę mi Kamil przywiózł, pożyczył mi. Czapkę miałem cały czas ze sobą. Bluzę mam jedną. Spodnie mam jedne. Rajtki też mi przywiózł, skarpetki mam. Zakładam po prostu wszystko, co mam i idę na górę. I tyle. I piękne zdjęcie z flagą Polski na szczycie. Piękny golden hour się robi. Czy w sumie się zrobił już? Słońce już zachodzi całkiem. Naprawdę. W ciągu tych ostatnich 2 miesięcy w Afryce widziałem tyle wspaniałych widoków. Takie niesamowite historie przeżyliśmy, przygody. Super było, naprawdę. Z tak złym nastawieniem, jakim tu jechałem, a z tym, co dostałem, też po prostu nie do wiary. Już nie mogę doczekać, aż wrócę znowu do Afryki, a już planuję w przyszłym roku to zrobić. I też bardzo ciekawe kierunki. Wiecie, w Afryce są 54 kraje. Także do Afryki się wróci jeszcze nie raz. Myślę, że mam zobaczyć, już z 15 miałem. Znaczy 15 już teraz mam z tego odwiedzonych. Także jeszcze pewnie z 4 razy do Afryki będę wracał. No. No jest ładnie bardzo, ale tak ładnie jak wczoraj, no to raczej się nie zapowiada. Jest 19:15, idziemy spać, o 24:00 wstajemy. Mam założone wszystko, co mam w ogóle tutaj spakowane, ze względu na to, żebym nie zmarzł. Bo nie chciałbym zmarznąć tutaj, bo później będzie jeszcze gorzej. Rano będziemy ruszać, będzie minus 10, na szczycie ma być minus 20. Także szykuje się ciężka przeprawa. Pozdrawiam serdecznie, zostawcie subskrypcję i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będziemy zdobywać Kilimandżaro. Pozdro.